Gościem jest dzisiaj pan Łukasz Frasołowicz z Witam firmy serdecznie. Geomariental, Tak. która specjalizuje się w No, w skanowaniu obiektów. skanery 3D, Tak, chmury skaner 3D, punktów, chmury bardzo punktów. wszystkie skomplikowane. A skanery na tak jakby pierwszy rzut naziemne, oka. mobilne, stacjonarne. Działacie rodzinnie już od wielu, wielu lat. No tak, historia firmy sięga tak jakby już można powiedzieć 1996 roku, Poprzedniego wieku. poprzedniego wieku. Zacząłem tak jakby jako mały przedsiębiorca, gdzieś małe robótki po domkach, instalacje, potem taki powolny rozwój do przodu. Przez lata było wykonywanie właśnie instalacji na małych obiektach, można powiedzieć wszystkich instalacji. Później takim przełomem było wejście już na obiekty większe, czyli hale jakieś produkcyjne, magazynowe. Ale cały czas gdzieś mi to przyświecało, że jako firma rodzinna i takim pierwszym przełomem był rok 2012, gdzie po ukończeniu studiów, bo też zaocznie studiowałem inżynierię środowiska, bo chciałem zdobyć uprawnienia swoje projektowe. No i właśnie w 2012 roku zdobyłem uprawnienia projektowe, zdałem egzamin i wtedy zaczęła się przygoda z projektowaniem. No, na pewno dużo mi pomagało wykonawstwo, bo tak, że taką dygresję zrobię. Pamiętam, jak odbywałem staż projektowy u projektantki i tam projektowałem jakąś instalację. I pani ta, która się mną opiekowała, mówi: o, widzę, że pan projektuje rurę, a nie kreskę. No to się wzięło z tego, że lata siedziałem na budowie, więc projektując różne instalacje, to... Nie myśli pan o schemacie, tylko faktycznie Tak, o bo obiekcie. to jest inaczej. To jest doświadczenia się nie da nauczyć, nie? W sensie takim, że gdzieś idę i nauczę się, nie? To jest praktyka, nie? Bo przy projektowaniu BIM wiadomo, dużo rzeczy pomaga, ale żeby nawet zaprojektować w BIM-ie, czyli w modelu tą instalację, musimy znać trochę zasady budowy, nie? Bo gdzieś tam z tyłu głowy, że jak projektuję jakąś tam instalację, nie wiem, strzelam, mamy jakieś śrubunki na instalacji, to trzeba przewidzieć, że żeby tą pompę założyć i dokręcić, trzeba przewidzieć miejsce na klucz, który trzeba wsadzić Dokręcić. i tam dokręcić. Nie? I to są takie ciekawostki, albo zwłaszcza jak ktoś przebył trochę na budowie, trochę ponosił, to już wie, że takie duże rurociągi to może czasami na dwa mniejsze podzielić, nie? Niż Bo ta gigantami. duża rura, którą trzeba powiesić, to raz, że swoje waży, trzeba ją tam wnieść, zawiesić, nie? A dwa, że też pewne ryzyko, bo nie daj Boże by spadła, nie? No to są większe komplikacje, nie? Także mówię, doświadczenie Bez na budowie doświadczenia jest... byłoby trudniej. No tak. No, także takie były początki, nie, że tak powiem. No i potem następnym przełomem to był chyba rok 2016, gdzie tak jakby miałem pierwszy skaner w ręce. I oprogramowanie. Aha, no bo jeszcze nie powiedziałem. W 2012 roku zakupiłem wersję Revita 2010 MEP i wszyscy pukali się w głowę, tam inni projektanci, po co mi to, nie? No, ale ja już tak jakoś gdzieś tam z tyłu głowy wiedziałem, że jednak przyszłość to jest... Jeszcze nie wiedziałem tak za dużo o BIM-ie, nie? Ale generalnie, że tak wiedziałem, że ten trzeci wymiar jest istotny, nie? Bez tego się bo nie obejdzie. bez tego jest ciężko wychwycić wszystkie kolizje, nie? Dokładnie. No, taki początek. No i potem mamy 16 rok. Tak? No i pierwsze skanowania, nie? Pierwsze skany. Skanowania i tak jakby zauważyłem, że no to jest to chyba. No i też dużą zaletą dla skanowania u mnie było to, że byłem w wykonawstwie, bo patrząc teraz z perspektywy czasu, rozwój tak jakby w skanowaniu, inwestycja w to skanowanie, no bo tu jest klucz, też inwestycja, bez tej działki wykonawczej, no to trudno by było, nie? Jednak tu trochę tak jakby częściowo te pieniądze, które zarabiałem na wykonawstwie, powoli tam dokupywałem kolejne rzeczy związane ze skanowaniem. Tak jakby pan w skrócie powiedział, jakie to korzyści są faktycznie z zastosowania tych skanów 3D. Bo mamy główne pewnie zastosowanie to jest inwentaryzacyjne, tak?
Ale tu myślę, że jest dużo więcej pola do popisu, dużo więcej miejsca dla zysków, Znaczy przede wszystkim czas, to jest najistotniejsze i taka może pewna ochrona dla projektantów, nie? Bo omija się mnóstwo błędów projektowych, a jeżeli potem budowa je weryfikuje, to jest pół biedy, jak je zweryfikuje jeszcze przed wykonaniem instalacji i wtedy wiadomo, często my wykonawcy, jak siedzimy na budowie, widzimy, że są jakieś kolizje, no to idą brygadziści do siebie, słuchaj, dobrze, ja lecę tu, ty lecisz tu, no dobra, okej, zrobimy to i lecimy, nie? Gorzej, jak są instalacje już wykonane, nie? I wtedy trzeba przekładki robić czy coś, no to wtedy już wchodzi w grę, kto za to zapłaci, nie? Bo trzeba było wynająć podnośniki nożycowe, nie? Bo to u góry, nie? Czas, nie? No i ktoś za to musi zapłacić. No i wtedy takie błędy projektowe, jeżeli mamy na przykład coś zaprojektowane bez skanowania, czyli bez takiej wizualizacji istniejącego obiektu, no to zaczyna drogo kosztować, nie? Bo zdecydowana ilość projektantów nie liczy swojego czasu pracy. Oni liczą, że muszą zapłacić za to skanowanie. No ale nie biorą pod uwagę jednej rzeczy, takiej dość istotnej, że jeżeli są na obiekcie i skanują go, a są na przykład na obiekcie 1, 2, 3 dni, nie wiem, czasami miesiąc, bo to zależy co skanujemy, no to nie mówiąc już o tym, że jak wracając do biura, to wtedy łapią się za głowę, że tego nie zmierzyliśmy, tego nie zmierzyliśmy, tego nie zmierzyliśmy, tu żeśmy fotki nie zrobili, tu żeśmy fotki nie zrobili, nie? No dobra, trzeba jechać, nie? Pół biedy jak to jest tam 5 kilometrów, nie? A nie 200. Ale nie 200, albo jeszcze dalej, nie? No ale to jest jeszcze jeden aspekt, nie? Ale drugi aspekt jest taki, że w momencie, kiedy my zajmujemy się pomiarami na obiekcie, robota w pracowni leży. Po prostu. Po prostu leży, nie? A wynajmując taką firmę jak moja do skanowania, to przez ten czas przygotowania skanów my możemy zająć się po prostu innym tematem, nie? Albo ewentualnie jakąś papierologią, nie? Tam drogą urzędową jakieś załatwiania spraw, nie? No i wtedy zasada jest przy skanowaniu jest taka, że jak robimy skan, to ja zbieram tak jakby nie zależy to ode mnie, ale zbieram wszystkie dane. I wczytując taką chmurę punktów do programu, my po prostu sobie wybieramy wymiar, który nas interesuje, a nie który pomierzyliśmy, nie? Dużo danych taka chmura, tak? To jest sporo danych, różne formaty plików. Tak, sporo danych. Jak możemy zintegrować te wasze skany z technologią BIM? To wszystko zależy, jak do tego podejdziemy, bo zakładam, jeśli zabieram się za skanowanie, to na dzień dobry ustalam takie szczegóły, co kto potrzebuje, jaka dokładność, jaka wielkość chmury, nie? Precyzja, bo to wszystko ma znaczenie na wielkość chmury punktów. No i też sposób przekazania i są dwie takie rzeczy. Mam takie założenia. Jeżeli jest firma, która pracuje na przykład na Revit, czy na AutoCADzie pełnym, czy tam na Inventorze, nawet 3D Max Studio do wizualizacji, te wszystkie programy, które wymieniłem, mają możliwość linkowania chmury punktów. I wtedy najprościej jest dla mnie, że przekazuję gotową chmurę poskładaną i projektanci, którzy na tym pracują, sami sobie tam robią cięcia przez te chmury, przekroje i omalowują to, czy wykonują model. To jest tak jakby pierwszy etap, a drugi etap to jest przekazywanie materiałów dla firm, które na przykład nie mają softów, które wczytuje chmury punktów. I wtedy najprościejszą dla mnie pracą jest, że na przykład ja linkuję tą chmurę do Revita, po czym robię cięcia na kondygnacjach, wstawiam osie konstrukcyjne i poziome, pionowe i robię linie wymiarowe. I wtedy na przykład robię eksport do PDF-u, danych cięć, kondygnacji, jakichś tam przekrojów i wtedy taka osoba wczytuje sobie takiego PDF-a i bierze, skaluje go na podstawie wymiarów, które są na linii wymiarowej i może na tym pracować. To jest tak jakby dla mnie tak jakby, która nie wymaga aż tyle czasu, a można pchnąć sprawę do przodu, nie? Skan LT. Tak, jakby jak ktoś na LTK-ach tak zwanych pracuje. No i ostatnia tak jakby rzecz, kto po prostu chce tak jakby fizycznie, żeby wykonać mu model obiektu, no to wtedy już zajmujemy się fizycznym wykonaniem modelu obiektu, czyli w Revicie rysujemy ściany, instalacje i tak dalej, nie?
Dobrze, a teraz z takiej strony, bo na pewno skanujecie obiekty istniejące, Tak. a jak się to ma w przypadku nowych inwestycji? Eee, Co może podlegać tak. skanowaniu? Znaczy na pewno przy nowych inwestycjach to na dzień dobry bardzo często skanuję teren. No, czyli biorę drona ze skanerem LiDAR i skanuję model terenu, no bo mało ludzi zwraca na to uwagę, a bardzo często 60-70% wartości kosztorysów to są roboty ziemne. I tam, gdzie jak już się machniemy, to już idą tam w setki, w tysiące wywrotek, nie? Które wjadą na budowę albo wyjadą, więc to są już konkretne, realne pieniądze. Nie? Więc tu na pewno na dzień dobry. Jest dokładny model terenu i wiadomo, trzeba potem uwzględnić geologię, odwierty, no bo to jest, czy jakie grunty są nośne, czy nienośne i wtedy przynajmniej możemy zrobić bardzo w miarę dokładny bilans mas ziemnych. I nie? tu się civil przydaje. I tu się civil przydaje, tak, obliczenia i tak jakby zaproponowanie tak zwanego zera. Nie? To jest tak jakby część naziemna, ale potem dość istotną rzeczą jest, jak mówimy o na przykład budowaniu nowego obiektu, to często nowe obiekty budują firmy, które już jakiś zakład mają, posiadają już jakąś technologię i planują się przenieść albo dokupić. No i na przykład zakładając, że przenoszą się, to możemy zeskanować istniejącą linię technologiczną. I potem zaleta przy projektowaniu jest taka, że wiemy dokładnie, gdzie mamy przyłącza, nie wiem, pneumatyki, ciepła technologicznego, elektryki, tam czy wody lodowej. I to znowu przekłada się na to, że wykonamy obiekt, wykonamy instalację i przychodzi firma serwisowa, która uruchamia na przykład daną linię. I nie mając tak przygotowanego, dokładnego tak jakby modelu, a ten model znowu się wywodzi ze skanu, firma uruchamiająca linię, nie wiem, siedzi 2 miesiące i uruchamia linię, no bo musi wszystko popodłączać, nie? A w momencie, kiedy mamy dość precyzyjne, przygotowane już przyłącza do odpowiednich maszyn, na przykład załóżmy, że siedzi tydzień. I wtedy czas to jest jedno, ale teraz policzmy sobie przestój linii, nie? I w momencie, kiedy my uruchamiamy wcześniej linię produkcyjną, to koszt skanowania to jest pomijalny w tym wszystkim. To jest po prostu i nawet jeszcze pójdę dalej. Wcześniejsze spłacanie kredytów, nie? Bo w większości firm to bierze leasingi jakieś na te maszyny, więc skraca się okres odsetek. No i to jest potem wszystko się przekłada na czas, nie? Trochę jak wygaszenie pieca wielkiego w hucie. No, też tak może być. Procedury. No. Jakie mogą wystąpić wyzwania przy naprawdę wielkich obiektach, przy skanach takich naprawdę dużych obiektów? No na pewno wysokość kondygnacji, nie? Jeśli mówimy o wysokich, bo duży obiekt może być obszarowo, czyli nie rozległa hala, no to tam to jest kwestia ilości skanów. skanów. Jeżeli mamy pracy wysokie przy łączeniu. obiekty, no to już tak jakby dostęp nie, do tego rzeczy, no są różne możliwości. Latacie we wnętrzach dronem? Jeszcze nie, ale planuję, że tak powiem. No na razie z racji tego, że pracowałem i nadal pracuję czasami w wykonawstwie z chłopakami. Mamy uprawnienia na podnośniki nożycowe i po prostu się bierze taki skaner, teraz ten mobilny, który mam, na podnośnik nożycowy i część rzeczy skanuje się z dołu, potem następnie się wyjeżdża, jak mam, nie wiem, na przykład regały magazynowe, które zasłaniają, wyjeżdża się do góry na podnośniku i się jedzie z góry skanuje, nie? No tak. Także no, ale tu tak jakby to wykonawstwo też pomaga trochę, bo obsługa tych urządzeń jest mi znana, nie? No, oczywiście. Automatyczne skanowanie, autonomiczne? No Myśleliście już tak, o to jest tym? pewnie jakaś przyszłość gdzieś, gdzie nie ma dostępu, na przykład gdzie fizycznie się nie zmieścimy, nie? No to tu są ograniczenia, no i wtedy jakaś taka robotyka zaczyna wchodzić w grę, nie? Też ciekawy temat. Nie mówiliśmy jeszcze o poziomie dokładności. Rozumiem, że mówimy o dokładnościach różnych w zależności od tematu. Tak. A jakie można osiągnąć i jakie się stosuje Znaczy inaczej, w danych tematach? nie tylko mniej więcej? dokładność od tematu, ale też od przyjętej technologii skanowania, nie? Czy techniki, można powiedzieć. I to jest tak, przy skanerach stacjonarnych możemy zejść do pojedynczych milimetrów
składając nie tylko chmura do chmury, ale potem jest możliwość składania płaszczyzna do płaszczyzny, bo może wytłumaczę, o co chodzi. W składaniu chmury do chmury tak jakby dopasowujemy kropki, a płaszczyzna do płaszczyzny to jest wirtualna robiona płaszczyzna, siatka pomiędzy tymi punktami. I wtedy wyznaczają płaszczyznę. I na tym punkcie Wtedy już te składanie jest jeszcze bardziej dokładne. Nie? To jest metoda przy metodzie stacjonarnej. No, przy metodzie mobilnej, którą ostatnio, że tak powiem, coraz częściej wykonuję, bo mam tak zwany, potocznie mówimy na to plecak, to jest skaner z Navisa. Zakładam go na siebie i idę. I teraz tak, zakładając, że nie robię punktów tak jakby kontrolnych opartych na tachimetrze, no to taką halę, nie wiem, szczelam hektarową, po przekątnej gdzieś zamykam do 5 centymetrów, nie? Jeżeli damy tarczki z tachimetru, no to możemy tam zejść nawet udało mi się zejść do tam centymetra, nie? No ale... No to bardzo wysoka. No bardzo wysoka dokładność, tylko też ja skupiając się na instalacjach, to czy ta instalacja leci 5 cm w prawo, czy w lewo, czy centymetr niżej, centymetr wyżej. To nie dajmy się zwariować, tak? To nie ma znaczenia. Nie zawsze jest to aż jest... tak wymagane, nie zawsze jest aż tak potrzebne. No, istotną rzeczą też jest bardzo tak jakby wykonywanie dokumentacji powykonawczej, nie? Dokładnie. Bo znając realia budowy... Projekt, a to co powstanie... Tak, to powstanie i z reguły najczęściej jest, jak firmy robią dokumentację powykonawczą, to jest czerwona pieczątka bez zmian, bo nikt tam nie wjeżdża, nie mierzy. A problem wyjdzie za rok. Problem wyjdzie za rok, albo, co jest dość istotne, kiedyś miałem możliwość skanowania takiego zakładu w Siemianowicach. No, to było tak już konkret, bo tam była firma ubezpieczająca FM Global. To jest znany światowy ubezpieczyciel, ma bardzo duże wymagania, ale też ubezpieczając się u niego, to dość łatwo przechodzą procedury odszkodowawcze, ale on sobie zażyczył odległości od główek tryskaczy do poszczególnych instalacji. I to już trzeba było I z początku ludzie chcieli coś tam ręcznie mierzyć i to ich przerosło. No i wtedy zadzwonili do mnie, no i wchodziłem ze skanowaniem i wtedy już na komputerze tak jakby robili wykresy i pokazywali wymiary od główek tryskaczy do poszczególnych na przykład instalacji, ścian. Pożarowym, tak? No tak, bo to jest dość istotna instalacja na budowanie. To prawda. Czy mieliście już taki temat, żeby skanowanie 3D może wspierać ten końcowy etap BIM-u? Czyli już zarządzanie cyklem życia tego budynku. No, na pewno. To jest Czyli to, co ja powiedziałem wcześniej o tej Mhm. dokumentacji powykonawczej, gdzie możemy pewne rozbieżności wychwycić i poprawić model. Ale jeżeli na przykład nie ma modelu, bo są budowy, gdzie są budowane bez modelu obiektu, no to robimy taki uproszczony, można powiedzieć, BIM, co tak jakby znając realia budowy, postarałem się zrobić taką własną platformę, która jest tam dostępna na mojej stronie, gdzie wykonując skany, wykonuję również tak zwane panoramy, czyli zdjęcia i to pracuje na serwerze i poprzez zwykłą przeglądarkę internetową możemy wejść, sprawdzić wszystkie wymiary powykonawczo, robić sobie przekroje, jakieś notatki i to jest tak jakby można powiedzieć uproszczony BIM dla zarządcy obiektu, który nie mając modelu obiektu może na chmurze punktów pracować i coś sprawdzić, pomierzyć sobie, przekazać jakieś informacje. Nie? No to jest tak jakby skanowanie nie musi koniecznie kończyć się przed, ale może być też po i żyć normalnie. Powiem więcej. Robimy teraz taką apkę, że na przykład mając tablet, czy tam telefon, ale wiadomo na tablecie to jest wygodniej. Przyklejamy po zeskanowaniu jakiejś hali, każda kropka ma swoje współrzędne w skanie, nie? X, Y, Z. Naklejamy na słup QR kod, który ma zawartą współrzędną i podchodząc z przeglądarką internetową, która ma odpalony ten skan, podchodzę, skanuję QR kod i od razu zoomuje się do tego miejsca i mogę tam już znowu jakieś notatki porobić i takie, no tak jakby nie mając modelu BIM, tak jakby trochę jesteśmy w BIM-ie, nie?
To jest wasze autorskie rozwiązanie. Tak, mam właśnie 2 programistów, którzy po prostu według moich tak jakby wytycznych robią i to, co podkreślam, te moje doświadczenie na budowie, mało ludzi tak jakby podchodzi do tego w ten sposób. Ja znowu podchodzę tak, żeby, nie wiem, potrzebujemy coś zmierzyć, nie musimy brać drabiny, nie musimy brać podnośnika, to się wszystko wiąże z czasem, nie wiem, chcąc, nie wiem, nawet na telefonie mamy rozwinąć jakiś kabel po istniejącym już obiekcie, to na tym skanie możemy sobie pomierzyć, a tu czy korytka kablowe i wtedy już mamy dane, aha, dobra, musimy na dzisiaj przygotować, nie wiem, tam 10 Kopalnia metrów, wiedzy. 10 metrów czy 20 metrów korytek, 4 kolanka i tak dalej, no to jest po prostu takie z budowy od razu od ręki dane, nie? Panie Łukaszu, a jakie technologie skanowania 3D są teraz stosowane? Jest LIDAR, wspominał pan, fotogrametria jeszcze też jest Tak, stosowana? No, tak, zgadza się. W moim przypadku dość dużo robię fotogrametrii, jeśli chodzi o tak jakby skanowanie z zewnątrz, nie? No bo metoda fotogrametryczna jest dość dokładna, zwłaszcza jak latając dronami, które mają tak zwany AirTag, czyli dość precyzyjne pozycjonowanie, można powiedzieć geodezyjne. Czyli fotogrametria jest dość dokładna zrobiona, bo znamy bardzo, no, można powiedzieć, precyzyjną pozycję drona i wtedy kąty padania kamery i tak dalej. Nie? No Rozumiem, montaż później tego, co jest no, w całość, tak? Tych pojedynczych, tak. to już jest automat jakiś, Znaczy, w tak, tym momencie? między innymi w Recap Photo to idzie robić, wyciągnąć tak jakby tak zwany mesh ze zdjęć. No i teraz no bardzo często, no ostatnio nawet też byłem wykonywać nalot nad dachem huty, bo musieli wielki taki kanał do odprowadzania pyłu wymieniać, nie? No to ręcznie to skanerem zmierzyć, no to jest ciężko, bo to musimy wychodzić na dach i to jeszcze trzeba z góry, a dronem mi to zajęło jakieś, nie wiem, 25 minut i miałem Fantastycznie. obfotografowane dość precyzyjnie, bo część rzeczy z automatu się lata, no a część rzeczy no już manualnie latam. Już takie doświadczenie, jak latać, co ile zdjęcia robić, pod jakim kątem, nie? No i ludzie generalnie byli pod wrażeniem, nie? Tego skanu, tego kolektora do pyłu z dokładnością do centymetra, nie? Gdzie średnica kanału była 6 metrów, więc No tak, do centymetra no to jest piękny wynik. piękny wynik, a tym bardziej, że i tak na połączeniu są kompensatory, które tam w ramach do 10 centymetrów mogą kompensować połączenia, więc To centymetr to nie ma żadnego nawet za znaczenia. dokładnie. No, Dobra. także no, fotogrametria jest bardzo dobra na przykład też przy zabytkach, gdzie mamy chcemy Wysoka przedstawić. dokładność, tak? No jest wysoka dokładność. Jest taki na stronie mam. Kiedyś tak sobie w niedzielę pojechałem z żoną i obfotografowałem zamek w Mosznej. Latałem tam może koło godziny. Część w automacie, część ręcznie. No i można zobaczyć Zabrał efekty pan na stronie. hobbystycznie pracę do domu. No to jest też, może inaczej, to jest też pewien taki może marketing też. No i bo, samo jakby doskonalenie się. w tak, takim samo temacie. doskonalenie, ale tak wychodzę z założenia, że robię zdjęcia różnych ciekawych obiektów i to wpuszczam w internet, no bo O, gdzieś to właśnie, logo bo tam jest, nie? Zapomniałem wspomnieć o tym. Będzie link do tej strony w opisie. Jest fantastyczna galeria waszych skanów, którą można zupełnie darmowo obejrzeć sobie w przeglądarce. Nie wymaga to instalowania Tak. żadnego oprogramowania. I pomiary można robić Możemy jeszcze. sobie dużą część Pszczyny, skąd pochodzicie, obejrzeć na przykład. Są obiekty zabytkowe, są obiekty przemysłowe. Są też Wszystko się tereny pięknie na obraca inwestycjach w i tak dalej. przeglądarce, więc ta technologia jest naprawdę u was w tym momencie w przeglądarce. Nie trzeba nic więcej tutaj robić. Będzie link, zapraszam. A jakie są koszty związane z wdrożeniem takiego skanowania 3D w projekcie? Jeżeli ktoś zamierza sobie
zamówić Pana usługi. W jaki sposób ująć, nie wiem, w budżecie takiego projektu, takie skanowanie? Jak to w ogóle ugryźć taki temat? Inaczej, nie mogę tu mówić o jakichś kwotach konkretnych, No to wiadomo, że jest to bardzo bo indywidualne. to zależy od poziomu szczegółowości, tak zwane LOD, to też zależy od obiektu. of detail. Tak. To zależy też od wielkości obiektu, bo inaczej jest stawka, gdzie ja mam, nie wiem, mały obiekcik i muszę daleko jechać, żeby go zeskanować, to wiadomo, to się przelicza już nie Ale na rozumiem, metry. tak, no w zależności od tego, co klient wymaga. Czy Tak. czystej chmury do Tak. inwentaryzacji. Tak, czy z mesza. modelem, czy z mesza. Tak, bo modelować też modelujecie. tak, tak. No więc różne są zakresy tego, nie? Natomiast tak patrząc... Ale to nie są jakieś astronomiczne kwoty. Podejrzewam. I to jest, i czasami Tak ludzie jak mają takie... rozmawialiśmy o tym, że ktoś pojedzie, straci 3-4 dni, Tak, 5, tak. to się bardziej opłaca faktycznie zlecić, mieć Tak. i mieć to najlepszej możliwej jakości od was. Jedną rzecz, na przykład taki, wcześniej rozmawialiśmy trochę o skanach tam powykonawczych i miałem taki przypadek, na stronie tam jest, taki się nazywa śmieszne Pale. Dostałem takie zlecenie, żeby opomiarować, to było akurat w Chorzowie, na magazynie takim wysokiego składowania, pale, które zostały wbite w ziemię. Bo tak, był zrobiony projekt pali, firma przyszła, wbiła pale, no ale wiadomo, Takie fundamentów. Tak, no, jeszcze pale fundamentowe, tak. mhm. Wbiła pale, no i wiadomo, te pale to podczas wbijania się trochę obsuną w prawo, w lewo. Nie jest to w takim pięknym szyku, jak my mamy na rzucie, nie, że ładnie w szyku No to raczej taka rozdzielone. brudna technologia jest Także, ale co było tego bardzo dobrym wynikiem, że zrobiłem cięcie wbitych pali i konstruktor projektował płytę do wbitych pali. Nie do wcześniej zaprojektowanych pali, tylko do istniejących wbitych pali. Właściwie na każdym etapie projektu można się Tak, pokusić tak. o taki skan. I można powiedzieć, to były tak zwane roboty zanikowe i teraz mamy piękną dokumentację powykonawczą wbitych Od pali, razu. bo możemy Tego już wejść... potem nie pomierzy. Tak, już potem tego nie pomierzymy. I teraz wchodząc na tą stronę, my możemy dokładnie współrzędne każdego pala znaleźć, pomimo że już hala stoi wysoka i już tego dawno nie widać, nie? No tak. A podejrzewam, że sam koszt projektowania tej płyty też był przez to. No inaczej, było to lepiej zrobione. Raz, że inaczej, lepiej zrobiony, a dwa, że projektant ma święty spokój. Czy skanowanie 3D umożliwia aktualizowanie modelu, ale w trakcie budowy? No to tak jak już wcześniej podawałem ten przykład tych pali fundamentowych, to jest jedno. Dwa, że nie wiem, stawiamy ściany, instalacje i tak jakby od razu możemy na bieżąco mierzyć stopień zaawansowania prac. W ten sposób, nie? Czyli do tak zwanych przerobów wykonawczych, nie? Do podpisywania Miał faktur. pan takie tematy? No może nie miałem jeszcze takich tematów, ale wiem, że to spokojnie patrząc z mojej branży instalacyjnej, zamiast Mogłoby po się prostu lecieć i mierzyć u góry, ile instalacji zostało wykonanych, to po prostu możemy robić skany takie, nie wiem, cotygodniowe, co miesiąc, nie wiem, przerobowe tak zwane. I na podstawie tego możemy zliczać ilość wykonanych robót. Nie? To jest jedna rzecz, tak jakby przerobowa, nie? A inną rzeczą jest od razu korygowanie modelu. Nie? Czyli Dokładnie, na jeżeli bieżąco. mamy dość takie, nie wiem, przemysłowe instalacje, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ten BIM w takich obiektach budowlanych zwykłych, no to jest istotny, ale przemysł, gdzie mamy już dużo średnice rur, mnóstwo, no to tam jest już to dość istotne, więc tam na bieżąco skanując takie infrastrukturę przemysłową, od razu korygujemy model obiektu, Dokumentację nie? po prostu, tak. Tak, i w ogóle model, nie? Tak jakby, nie? No, model za modelem idzie dokumentacja. Tak. No, tylko Wiemy, już o co teraz chodzi. bardzo często już widzę pozytywny efekt, że na budowach już nie ma wydruków, nie? Tak, już Czyli wszystko po prostu już elektronicznie. idzie tabletami, nie? No wiadomo, tam murarz zawsze nie, tam woli mieć wydruk, nie? Bo tam... Jeżeli ktoś potrzebuje, zawsze może sobie wydrukować. No, do niektórych prac nie idzie ominąć papieru, bo jesteśmy niezależni wtedy, nie? Mamy To wymiar prawda. napisany na kartce, więc tego się należy prądu trzymać. nie musimy mieć prądu, niczego, nie? Po prostu zmierzyć i robić, nie? A jakie wyzwania związane z zarządzaniem danymi, z tymi zbieranymi przez skanery 3D mogą się właśnie pojawiać w projektach? Bo to są potężne ilości danych. Znaczy to jest ilość danych to jest jedna sprawa, nie? Ale też tak zwana Zarządzanie. klauzula poufności.
A to też ciekawy temat. To jest dość istotny temat, bo tak jak ja na przykład, nie wiem, ostatnio skanowałem zaporę w Solinie, to są tak zwane obiekty strategiczne i wtedy tam ten przepływ informacji, przepływ dostępu do chmur punktów jest no, dość istotny. Nie? Dlatego teraz patrząc na tej naszej platformie, co robimy, no robimy cały proces nie tyle szyfrowania, co udostępniania danych, czyli zarządzanie użytkownikami, poziomy dostępów, uprawnienia. Nie? No to są... Wielkość chmury to jest jeszcze nie jest takim problemem, jak zabezpieczanie dostępności tych danych. Nie? Tu jest większy problem. Temat, nie? Faktycznie. Bo to w zależności od tematu, tak? Rozumiem, że większość tematów nie wymaga aż takich... Nie wymaga, tak, ale zdarza się rzeczy, które po prostu się skanuje, no, że albo jest na przykład ochrona, bo to jest obiekt strategiczny. Może być obiekt wojskowy. Też, no, ale drugą rzeczą też jest ochrona technologii. Nie? Czyli jeżeli mamy jakieś zakłady technologiczne, to one nie chcą pokazywać swojej technologii. Nie? To prawda. I to jest też kluczowe. No i dlatego tą naszą platformę, którą piszemy, to tylko piszemy nie tylko, że będzie działać na naszych serwerach, bo to już sprawdziliśmy, ale możemy też na lokalnym serwerze firmy, czyli że te dane nie wydostają się na zewnątrz. Nie? No tak, bo to są często odcięte miejsca w ogóle od internetu, od jakiejkolwiek sieci pozawewnętrznej. Także robię już taki krok do przodu, nie? Wiedząc, bo większość dostawców przetrzymywania tych danych są tylko usługi chmurowe, nie? Tak jakby, że w chmurze, nie? Ale jest gro klientów, którzy po prostu nie wyrażają na to zgody, nie? Chcą mieć to u siebie i koniec. Chcą mieć to u siebie i koniec, nie? Bardzo fajne. No ale jeszcze wracając. Produkuje pan terabajty danych. No, może jedna radzicie? chmura to tam nie jest w tera, ale jest duża ilość gigabajtów, nie? No jak sobie radzimy? No, powierzchnie dyskowe i tyle, nie? Po prostu, tak? Po prostu, no. I backup. I backupy, no to jest podstawa, nie? Backupy to są podstawa, nie? Jak tu mówią, ktoś, kto nie robił backupów, będzie je robił. No. Jakieś ciekawe przygody. Musi pan mieć jakieś przygody. No, przygody oczywiście, że były. No to Można jest powiedzieć, że teren, tam może się wszystko zdarzyć. prawie, że każdy dron gdzieś zaliczył po prostu w topę, nie? Już wchodziłem... No, utonął jeszcze nie, ale już wchodziłem po dron na drzewo, bo gdzieś pamiętam jak w Szczyrku latałem nad budową, opomiarowanie mas ziemnych, nie? No, latałem dość wysoko, no ale góra była dość blisko, dość mocno szła do góry, więc po prostu w pewnym momencie dron zatrzymał się w drzewach, nie? No ale udało się zrobić. Potem skanował drzewo od wewnątrz. No, skanował, no i też miałem taki przypadek, latałem wewnątrz kościoła w Rybniku, bo trzeba było, na podstawie tam akurat chcieli i to generalnie na zasadzie fotogrametrii dość ładnie to było określone, bo była posadzka zabytkowa, nie? Więc latałem wewnątrz kościoła, powyłączałem czujniki i tak dalej, tylko zapomniałem wyłączyć GPS-a, nie? I w pewnym momencie dron zbliżył się do witrażu, i złapał sygnał GPS i no, nie zdążyłem zareagować. Nie? O, tak. No, ale każde takie doświadczenie pozwala się czegoś nauczyć. Nie? Także jak gdzieś coś tam zeskanowałem i po prostu nie zwróciłem uwagi, że bateria się już kończyła, no i w trakcie latania dronu nagle przestał zbierać dane. Nie? No, to jest... Zawsze jakieś przygody. Technologia przygody, jest świeża, ale też, generalnie człowiek się uczy cały czas. No wiadomo, jest dużo firm skanujących, ja tam nie jestem alfą i omegą, też się uczę, nie? Jest pewnie dużo większych firm, które jeszcze mają większe doświadczenie, nie? Ode mnie, no ale to doświadczenie ja widzę, jak rozmawiam z klientami, co jeśli chodzi o skanowanie w przemyśle, no dość istotną rzeczą jest znajomość branży instalacyjnej. No trzeba mówić ich językiem też. No nie, znaczy nie tylko, że trzeba mówić ich językiem. Ja skanując instalację, z racji tego, że jestem branżowcem, wiem co skanuję. Więc jest dużo firm geodezyjnych, które skanują. No ale i nie wiedzą co. One po prostu skanują, nie? A ja idąc przez jakąś halę, nie wiem, skanuję instalację, to zwracam, aha, tu jest jakaś zasuwa, klapa pożarowa, Wie pan, co to tu jest, trzeba to zrobić będzie zdjęcie, tu, nie wiem, widzę, jest etykieta na urządzeniu, to robię zdjęcie, nie? No bo to są takie istotne informacje dla branżysty, nie? I jednak wiadomo, architektura, bryła budynku, to każdy to może zeskanować, nie? Ale już skany instalacji, technologii, no to już trzeba mieć jakieś pojęcie o tym, co się skanuje.
No też mam do skanera tego stacjonarnego kamerę termowizyjną, więc jak ja skanuję z kamerą termowizyjną instalację, to już patrząc po branży instalacyjnej, ja już mogę powiedzieć, czy to jest zasilanie, czy to jest powrót nie, instalacji, Tak, już o temperaturach. od razu nam informacje. Nie? To fantastyczna sprawa jest. Dobrze. Panie Łukaszu, genialnie. Starałem Świetny się, jak wywiad, ja mogłem. uważam. Bardzo ciekawa technologia. Myślę, że przyszłość jest faktycznie tak, jak pan zdecydował lata temu, że trzeba w to iść. To No, trzeba to iść. Fantastycznie rozwojowa branża. Znaczy, również. no, nie jestem geodetą, No, ale córka jest. ale nie, ale kiedyś ktoś mi taki komplement powiedział, że no, dużo wiem z branży geodezyjnej. Nie? W trakcie pomiarów no, pewne rzeczy się tak jakby uczę, nie? No i tak jakby, że umie też już się odnaleźć trochę w tej geodezji. Nie? Wielobranżowa. No wielobranżowo, nie? To jest, ale może to jest cecha Polaków, Chyba tak. że potrafią się odnaleźć różnych branżach. w różnych branżach. Nie? Tak. To jest taki nasz gen, który powoduje, że jesteśmy ciekawi No, musimy być uniwersalni. i najlepszą motywacją dla mnie jest, jak ktoś mi powie, że czegoś się nie da zrobić. Nie? No, to jest wtedy dla mnie Tylko jak tak woda na można młyn. Nie? pchnąć rozwój świata. Ci, co nie No, wiedzieli, ja że lubię się akurat czegoś takie wyzwania. Lubię akurat takie wyzwania, że ktoś mi powie, że słuchaj, tego się nie da zrobić, to będę tak siedział, aż się da. Nie? I tego życzę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.